As you may know, my name is Judy. Jak już zapewne wiecie, nazywam się Judy. And as I just stated, I live in South Dakota in the States. I tak jak przed chwilką powiedziałam, mieszkam w południowej Dakocie, w Stanach Zjednoczonych. I've been pastoring for about 35 years. I około 35 lat jestem już pastorem. And I started out being a missionary and an evangelist. I zaczęłam być też misjonarką, ewangelistką. And I've been to preaching and teaching at least 30 different countries. I w przynajmniej 30 już różnych krajach nauczałam, przekazywałam Słowo Boże. And I do a lot of training and teaching and crusades. I prowadzę wiele szkoleń i nauczań, prowadzę też krucjaty. And I do a lot of leadership conferences and many women conferences. Prowadzę też wiele konferencji dla liderów i wiele konferencji dla kobiet. And I do it not only in the churches, but I do it in different organizations, and I do it for business organizations. Prowadzę konferencje nie tylko w kościołach, ale też dla wielu organizacji, w tym również organizacji biznesowych. So I preach and I empower and I give strategies to companies. Nauczam, pokazuję, gdzie szukać wyjść, przekazuję różne strategie różnym firmom. And they don't know it, but it's all word-based. Ale oni o tym nie wiedzą, ale to wszystko bazuje na Słowie Bożym. You know, God has many names. Wiecie, Bóg ma wiele nazw, wiele imion. Jehovah Nisi, Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Sneaky. I też tak, taki, który się wkrada. Sneaky. Yeah. So sometimes, many times, wiele razy the Lord allows us to go into non-church atmospheres. Bardzo często jest tak, że Pan pozwala nam wchodzić w atmosferę, taka, która jest zupełnie niezwiązana z Kościołem. And we bring Jesus in the back door. A tylnymi drzwiami razem z nami wchodzi Jezus. Hallelujah. Amen. And the atmosphere is wonderful. I wtedy atmosfera jest naprawdę cudowna. And they are in awe. Aha, i oni są strasznie zdziwieni. And they make statements like, oh, it's just something about you. I mówią coś takiego, ojejku, no coś w tobie jest. I just felt something and it just was so wonderful. Poczułem coś i to było coś takiego niezwykłego. And in my own way I say, it's Jesus. Ja mówię po prostu, ale to tylko Pan Jezus. But I tell them that it's the spirit of love. Ale mówię im, że to jest duch miłości. And then I say, you know, God is love. Bo wiecie, Bóg jest miłością. So take it from there. Więc bierzcie, czerpcie tą miłość od Niego. So we have many ways of communicating the gospel. Więc tak naprawdę jest bardzo wiele sposobów na to, żeby przekazywać innym Ewangelię. We have many ways of showing and demonstrating God's love. I wiele sposobów, na które możemy pokazywać i demonstrować Bożą miłość. The Lord has blessed me to be able to have 4 different orphanages in India and a couple of the countries in Africa. Bóg pobłogosławił mnie bardzo w taki sposób, że jestem założycielką 4 różnych domów dziecka w różnych 4 miejscach, w tym między innymi w Afryce. In one of the countries in 2010 we built a school for some of the native children. It's about a school that about 300. W 2010 roku wybudowaliśmy szkołę dla dzieci stamtąd właśnie, z tych terenów. I w tej chwili do tej szkoły uczęszcza około 300 uczniów. And in Kenya, as I speak, we're building a girls' compound, which will be school, dormitory, clinic and housing. A w tej chwili budujemy taki cały ośrodek dla dziewcząt i tam będzie i szkoła, i taki rodzaj bursy takiej, akademika i będą mieszkania dla tych dziewcząt i klinika. So just to know a little bit of how God has opened doors, and I've been so blessed and honored to further the ministry. I chciałam się z Wami z tym podzielić, ponieważ
chcę Wam pokazać, w jaki sposób Bóg otwiera drzwi i sprawia, że nasza służba może iść do przodu. And God has blessed me to have people in organizations that as I speak and tell them what I do, and they help and they sponsor and they donate. I Bóg sprawia również to, że w tych organizacjach są osoby, które słuchają tego, co mówię im na temat Pana Boga i chcą chętni udzielać pomocy, udzielać również wsparcia finansowego dla tego, co robię. So I'm just a conduit, I'm just an instrument. To nie jest wszystko ode mnie, ja jestem tylko instrumentem. And it just flows through me. I to po prostu przepływa przeze mnie. And it's a blessing to be able to do kingdom work. I to jest naprawdę błogosławieństwo, to, że mogę wykonywać dzieła Królestwa. To see little children and to see grown-ups have a future and have hope for life, it's just unbelievable. To, jak mogę obserwować, kiedy te małe dzieci i młodzież, która dorasta, to, że oni zaczynają widzieć swoją przyszłość, w tym sensie, że ta przyszłość jest przed nimi, w trudnych sytuacjach, w trudnych warunkach, w których żyją, tak? Widzą przed sobą przyszłość. To jest niesamowite móc to obserwować. It's very rewarding to see nations change. Jest dla mnie pewnego rodzaju nagrodą to, że mogę patrzeć, jak zmieniają się narody. I'll just tell you one story before I share with you what I feel the Lord put in my heart. When I was speaking in Kenya, Africa. Zanim jeszcze przejdę do słowa, chciałabym się podzielić z Wami pewną historią. Kiedyś nauczałam w Kenii, w Afryce. I had to go way up in the bush. Musiałam pojechać daleko do buszu. So I could see how people really live. I mogłam zobaczyć, jak ludzie, w jakich warunkach oni naprawdę żyją. And when I did, I saw something that changed my life. I kiedy to zobaczyłam, to było coś, co zmieniło moje życie. I got back on the plane to go to the USA. Wsiadłam z powrotem do samolotu, żeby wrócić do Stanów. And I couldn't shake off what I saw. I nie potrafiłam otrząsnąć się z tego, co widziałam. And what I saw A to, co widziałam, was young girls and boys being circumcised at very early ages of 10 years old and 11 years old. Widziałam dziewczynki, chłopców, młode, 10-11-letnie dzieci, małe, które były obrzezane, tak? I dziewczynki, i chłopców. And it was not to them it was their culture. Tak jest, tam jest taka kultura po prostu. They had the young girls to get married very quick so they could have a good future and so they could eat. Ale tam dziewczynki bardzo młodo wychodzą za mąż po to, żeby mieć lepszą przyszłość, żeby mieć po prostu jedzenie. So it was a way of life for all of them. Więc to był po prostu sposób życia, oni wszyscy tak żyli. But it bothered me. Ale mnie to dotknęło bardzo. And I began to pray about I it. zaczęłam się modlić o to. I got called to go back again. Zostałam powołana, żeby jeszcze raz tam pojechać. And this time I was called to do a crusade. I tym razem miałam przeprowadzić krucjatę. And the Lord really gave us many, many miracles. I Bóg zdziałał tam wiele cudów. Which caused the people to see the Lord differently and to also see me differently. Spowodowało, że te osoby, które tam żyły, inaczej zaczęły spostrzegać Boga i zaczęły też na mnie inaczej patrzeć. So 3 significant things happened during that crusade. I 3 bardzo ważne rzeczy wydarzyły się podczas tej krucjaty. On the first Sunday after preaching, I had a prayer line and they brought 3 little girls up to me for healing and all 3 girls were totally blind. Pierwszą niedzielę, kiedy miałam nauczanie i później prosiłam o to, żeby osoby wyszły do przodu, chciałam się modlić o uzdrowienie i wyszły 3 dziewczynki, które były zupełnie ślepe. They were little girls from the village and I knew that if I prayed for 3, I told God, I said, God, if you heal 1, you have to heal 3. You cannot heal 1, you must heal 3. One były tam, te dziewczynki były tam 3, było ich 3 i zaczęłam modlić się do Boga w taki sposób, Panie,
jak Ty chcesz się uzdrowić, to proszę Cię uzdrów wszystkie 3. Nie rób tak, że uzdrowisz jedną, a tych 2 pozostałych nie masz uzdrowić wszystkie 3. Tak Cię proszę. I prayed for the 3 girls and instantly all 3 eyes open. Modliłam się za 3 dziewczynki i natychmiast oczy się otworzyły. Wszystkich 3. And the elders, which is their form of government, the elders were there sitting under the trees. I starsi to jest taki rodzaj rządów tam, prawda? Starsi rządzą tą całą wioską. Oni siedzieli na drzewie. And they did not believe in women in the ministry. I oni nie wierzyli w to, że kobiety mogą być w służbie. So I was already warned by the pastor to say, don't speak to the elders and please do not lay hands on them. I ktoś mnie ostrzegł, mnie pastor, tak, że tylko przypadkiem nie rozmawiaj ze starszymi i nie kładź na nich rąk. And when I looked at them and they looked so mean, I said, don't worry, I won't. Jak na nich popatrzyłam, oni tak wyglądali bardzo złośliwie, tak nieładnie wyglądali, to powiedziałam tak, no nie martw się, na pewno tego nie zrobię. And as I began to pray for different people, it was just God showing His glory. Many people, not only the 3 girls, but one lady, she could not walk, and she was sitting on the ground. And they didn't tell me she could walk, they just asked me to pray for her. So many people, they walked 10 hours to the mountain to be in the service. I thought she was just one that was tired. I wiele rzeczy Boża chwała się tam objawiała w tamtym miejscu. I była tam pewna kobieta, która nie mogła chodzić, ale ja nie wiedziałam o tym, że ona nie może chodzić, ponieważ wiele osób, które przyszło na to spotkanie, pochodziło z dalekich miejsc. Oni przeszli bardzo długą drogę, żeby dotrzeć do tego miejsca, więc ja byłam przekonana, że ta kobieta po prostu jest zmęczona, dlatego siedzi, bo ona siedziała tak pod ścianą. Myślałam, że jest zmęczona. So I went out on the mountain and I said, Mommy, God's going to give you strength in your legs so you can finish coming. I said, God's going to give you strength in your legs. Więc podeszłam do tej kobiety, to jeszcze nie było w budynku, to było jakby przed tym budynkiem, już podeszłam do niej i powiedziałam jej, Bóg da Ci teraz siłę, żebyś miała siłę w nogach, żebyś mogła dokończyć tam swoją podróż. Teraz Bóg Ci da tam siłę w nogach. I really never ever prayed for her. I tak naprawdę wcale się o nią nie modliłam. I just expressed the joy of the Lord that she was just going to be walking up the mountain with me, and when she get to the top of the mountain, she's going to be in the presence of God, and she's going to be so happy. Chciałam tylko wyrazić moją radość z tego, że ona razem ze mną wejdzie na tą górę i że będzie razem ze mną wielbiać Boga, że będziemy razem szczęśliwe na tej górze. And I saw the joy of the Lord over her face. She was happy about what I was saying, and I just took my hands and said, "Come on, Mommy, come on, come on." I widziałam tą radość na jej twarzy z tego, co mówiłam, złapałam ją za rękę i powiedziałam, no daj mamuśka, daj. And she said, yeah. And I said, yeah. A ja powiedziałam, yes. And I picked her up and she began to do like this. I said, well, she was really tired. Złapałam ją za ręce i ona powoli zaczęła wstawać, tutaj się trząść i ja sobie pomyślałam, ojejku, naprawdę musiała być zmęczona. And then she started doing this and she started laughing. I zaczęła się śmiać, zaczęła iść i się śmiać. And so we came to the top of the mountain, and when we got there, everybody was just dancing and happy that she made it, because, I'm thinking she walked, all the way to the mountain. I kiedy weszliśmy na tą górę, to wszyscy po prostu cieszyli się, tańczyli, byli przeszczęśliwi z tego powodu, że udało jej się wejść na tą górę. To było niesamowite. So I sat down and it was time for us to preach, but the people were still rejoicing. Siadłam i to już był czas, żeby zacząć nauczanie, ale nie mogłam, bo wszyscy się po prostu cieszyli, radowali się. So I said, Pastor, they are really rejoicing and happy. Powiedziałam tak, pastorze, oni się cieszą, oni są tacy szczęśliwi. He said, well, what do you expect? She has never walked before, and now she's walking. A on mi powiedział, a czego oczekiwałam? Przecież ta kobieta nigdy wcześniej nie chodziła. What? I thought she was tired. Ja po prostu myślałam, że była zmęczona. She never walked. We have never seen her walk. Nikt nigdy wcześniej nie widział jej, żeby chodziła.
urodziła. She's been paralyzed ever since she's been in that village. Aha, od momentu, kiedy pojawiła się w tej wsi, była sparaliżowana. I said, the joy of the Lord is your strength and your healing. Radość Pana jest Twoją mocą i Twoim uzdrowieniem. So the people saw those miraculous things that God was doing. I ludzie widzieli te cuda, które czynił Bóg. And the last thing I'll share with you is, this was in 2008, and there was a famine, there was a drought in the land, in a place it was called the Rift Valley in Africa, and it was all over the beast of the news all over the world. 4 years. I był taki obszar w Afryce i tam to był 2008 rok, kiedy to się działo. Tam była straszna susza i był ogromny głód. I tak naprawdę wszystkie stacje telewizyjne we wszystkich wiadomościach podawały informacje o tym, że tam panuje straszny głód. So 4 years Przez 4 lata. Tak. Yeah, no rain, very dry. Było bardzo sucho. All the animals were dead. I wszystkie zwierzęta po prostu pozdychały. People were drinking out of the small streams infested with all kind of bugs, and they were drinking, and the donkeys were drinking also. I ludzie jedynymi źródłami wody pitnej tak naprawdę były takie niewielkie strumienie. Te strumienie były bardzo zanieczyszczone różnymi istotami, których tam być nie powinno. I z tych strumieni też tak naprawdę piły osły, zwierzęta. The last night of the crusade. I w ostatniej nocy tej krucjaty it was so dry. Było tak sucho. And I began to tell the people. I zaczęłam mówić ludziom tak. And these were, this particular tribe is called the Maasai. Ta grupa ludzi nazywała się, plemię to nazywało się Masajami. And the Maasai people, I'll tell you how you would know them. They're the ones that wear all of the colorful rings around there and rings here, and the ladies no hair and rings, but very beautiful. Masajowie są bardzo ładni, a można ich rozpoznać po tym, że wszędzie noszą takie kręgi. Są bardzo kolorowi, noszą kolczyki w uszach, w nosie też. No wszędzie po prostu są bardzo, bardzo piękni. And they are the original people of Africa. I to są rdzenni mieszkańcy Afryki. But like the Native Americans in the United States, they were all pushed up into the bush. I tak jak to miało miejsce z Indianami w Stanach Zjednoczonych, tak i tutaj oni zostali zepchnięci po prostu do buszu. They call them no-name people. I nazywani są ludźmi bez nazwy po prostu. Tak, There was about 5,000 of them that walked, some for 2 days, some for 3 days, to that mountain to be in that crusade. I było tam przyszło około 5,000 osób. Niektóre z tych osób musiały iść przez 2 dni, żeby dotrzeć do tej naszej góry, na której odbywała się ta krucjata. The last night I stood up and I said, as I looked at the people, this is Messiah's time. This is your time. This is your time. I kiedy popatrzyłam na tych ludzi wszystkich, powiedziałam im tak, to jest czas Masajów, to jest wasz czas, dokładnie dla was. And I told them that the Lord has sent me there to announce it into the atmosphere and to pronounce that the favor of the Lord was upon them and that there will be restoration for the Messiah people. I Pan mi powiedział, żebym im przekazała, że jestem tam po to, żeby im ogłosić, i zaczęłam to ogłaszać, że przychylność Pana jest nad nimi i że dla ich narodu przyjdzie odnowienie. So I stood there, and when I said that, all of a sudden, a wind from the north, and I began to pray, and I began to call on the 4 winds of heaven. And to my surprise, they came. I zaczęłam się modlić i zaczęłam wołać i prosić o wiatr, o 4 wiatry z nieba. I ku mojemu zdziwieniu one nadeszły. The actual wind came, and it came so hard and so fast. Because it was so hot, it was like 115 degrees. The speakers were sitting under a tent,
and we had to all leave out of the tent because the tent was being blown down. I ten wiatr nadszedł i on był bardzo silny. Temperatura, powiem to w stopniach Fahrenheita, sobie przeliczycie, 150 stopni Fahrenheita, więc było bardzo gorąco i ludzie siedzieli w tym namiocie i ten namiot zaczął się trząść, zaczął go po prostu zwiewać. The elders came and one of them took my hand and I didn't know who it was and I felt this strong pull and he took my hand and he placed it on his head. I nagle podeszli do mnie ci starsi. Jeden z nich wziął moją rękę, nie wiem kto to był, ale strasznie mocno mnie pociągnął, tak? Wziął moją rękę i tak ją sobie położył na głowie. These are the elders that don't believe in the women ministry. I to byli ci starsi, jeden z tych starszych, którzy nie wierzą w to, że kobieta może mieć służbę. And they did not like Christianity at all. A oni wcale nie lubili chrześcijaństwa. That night they gave their life to the Lord and said, "We will serve your God." A tej nocy oni oddali swoje życie Bogu, Panu i powiedzieli, my będziemy służyć Twojemu Bogu. So many things began to change that night. I tej nocy zaczęło się wiele rzeczy zmieniać. And when they made that claim that they were going to serve and they all came and they were going to start serving God, they made this statement, and we will give our children and our wives back to God. I powiedzieli w tym momencie, kiedy oni złożyli tą deklarację, powiedzieli, że będą służyć Bogu, powiedzieli jeszcze jedną ważną rzecz, powiedzieli, oddamy nasze dzieci i żony Bogu. So now, guess what I do? I zgadnijcie, co wtedy zrobiłam. Can I tell you? Powiedzieć wam? I stood up there with the microphone. Stanęłam tam z mikrofonem. And I said, I decree and declare in 3 days it shall rain. Ogłaszam i oznajmiam, że w ciągu 3 dni spadnie deszcz. And it shall rain, and it shall rain, and it shall rain. I będzie padać, i padać, i padać. And you will have immediately big crops like you've never had before. I zobaczycie plony, jakich nigdy w życiu nie widzieliście. One pojawią się natychmiast po tym deszczu. And this shall be a sign unto you that this is your time. I to będzie dla was znak, że to jest wasz czas. It had not rained in 4 years. Tak nie padało od 4 lat. I was sit back down. Siedziałam tak. What did I do? Co ja zrobiłam? What did I say? Co ja powiedziałam? It happened so fast. To wyszło ze mnie tak szybko. When I sat down, że kiedy usiadłam, I got nervous. Zaczęłam się trząść z nerwów. I'm telling you the truth. Naprawdę, mówię wam prawdę. And I said, God, confirm your word. Panie, powiedziałam, Panie, potwierdź to swoje słowo. I wouldn't have ever said that in myself. Żeby to nie było tak, że to było ode mnie, to nie było słowo ode mnie, Panie, dlatego potwierdź to. This was on a Saturday. To było w sobotę. I was leaving Sunday. A ja wyjeżdżałam w I niedzielę. was home Monday. W poniedziałek byłam w domu. Monday at midnight. W poniedziałek wieczorem, My phone o rang. północy, dokładnie, zadzwonił mu telefon. Listen, Judy, show! It is raining! It is raining! It is raining! Can you imagine how I felt? Padało, tak? Padało, tak? I dostała telefon, padało. Czy wyobrażacie sobie, co czułam w tym momencie? That God honored His word to bless those people. Tak, że Bóg przyznał się, użył swego słowa, przyznał się do niego po to, żeby pobłogosławić tych ludzi. I literally just fell on the floor and just started crying and crying and crying and crying. Dosłownie położyłam się na podłodze i zaczęłam płakać. And the next day, and the next day, and the next day, and the next day, they called and said it's still raining. It's still raining. I dzwonili kolejnego dnia, i kolejnego, i kolejnego, i powtarzali, ciągle pada, ciągle pada, ciągle pada. And then the next week, I kolejnego tygodnia, w następnym tygodniu, I get calls and the president of the country and the vice president of the country, and because they heard that
pronounced that, and they said that she's some kind of rain god. Miałam telefony od prezydenta tego kraju, od wiceprezydenta tego kraju, od innych władz tego kraju, ponieważ oni byli przekonani, że jestem Bogiem deszczu. And one pastor, now this is Africa, so this is what they believe. Tak jest w Afryce, oni wierzą w takie rzeczy. So one pastor came over and said, jeden pastor podszedł i powiedział tak. They think that you may be a witch. Niektórzy z nich mogą myśleć, że jesteś wiedźmą. Only because they had not seen the power of God like this. Ponieważ nigdy wcześniej nie widzieli mocy Bożej, objawiającej się mocy Bożej. And I saw it on the news, on the worldwide news. I widziałam to w wiadomościach, które były podawane na całym świecie. How that was the only valley that was green. Że pokazywali, że to była jedyna dolina w Afryce, w tym miejscu, która była zielona. And they took pictures, and it was all in the paper and all on TV, and their maize, which is their corn, maize. Były te zdjęcia, były na wszystkich, w wielu miejscach robiono zdjęcia i były między innymi kukurydza tam wyrosła. They had never seen maize that tall. Nigdy nie widzieli, żeby kukurydza była wysoka. And the people were standing in the middle of the field, and the maize were way over their heads. I ci ludzie tam stali pośrodku tego pola kukurydzy, a ta kukurydza była wyższa niż oni, tak ponad ich głowami. What I want to say to you today, ladies, that when God says to Poland, it's your time, it's your time. Chcę wam powiedzieć, siostry, że jeżeli Bóg mówi teraz do nas, nad Polską ogłasza to, że to jest nasz czas, to znaczy, że to jest nasz czas. And you will begin to see all kinds of different supernatural movement and things changing right before your eyes. I będziemy widziały różne rzeczy, różne ruchy, poruszenia i będą zmieniały się rzeczy i będzie moc. Będziemy to wszystko widziały. I feel that same spirit when I came here a few days ago. I knew that God and I know that God is really up to something with this country. Poczułam, kiedy przyjechałam tutaj kilka dni temu, poczułam takiego ducha i wiedziałam wtedy i nadal to wiem, potwierdzam, że Bóg ma coś wielkiego dla tego kraju. I was able to break that tradition of those girls being circumcised and the men giving not giving their wives any freedom. I saw a nation break that culture. I widziałam, będąc w tej Afryce, gdzie od lat kultywowano tą kulturę obrzezania dziewcząt i braku wolności dla kobiet, gdzie kobiety były traktowane po prostu, były w taki sposób traktowane. Widziałam, jak one zostają od tego uwalniane. Ta kultura po prostu została zmieniona. To zostało zmienione. Amen. All because it was their time. Ponieważ to był dla nich czas. And all because their church is praying for breakthrough. I dlatego, że w kościołach modlono się o przełom. And the leaders brought me and my team in to release breakthrough. A ci liderzy chcieli, żeby ja i mój zespół, żeśmy przyjechali po to, żeby ogłosić, uwolnić ten przełom. Now I'm going to tell you why I believe God like I believe God and like some of you believe God. Why? Chcę wam teraz powiedzieć, dlaczego wierzymy Bogu. Ja i wy też. So I've been saved ever since I was 16 years old. Tak naprawdę oddałam życie Jezusowi, a jestem zbawiona od 16 roku życia. And when I was, I went into the ministry when I was about 21. Jak miałam 21 lat, to rozpoczęłam służbę. And I watched God use me in the gift of healing. I Bóg używał mnie z darem uzdrowienia. And I made major miracles. I widziałam cuda, które działy się, kiedy nakładałam. And I was 18 and 19 years old. Miałam 18, 19 lat.
But I believed God could do that, and I positioned myself with fasting and prayer for Him to use me. I wierzyłam Bogu, że On może to uczynić i dlatego pościłam, modliłam się i prosiłam Go, żeby mnie używał. I asked my dad, I said, can people really do this stuff in the Bible? Is that true now? A mój tata się pytał, słuchaj, czy to, co jest w Biblii napisane, że oni tam takie rzeczy robili, wiesz, cuda i tak dalej, one naprawdę się teraz mogą zdarzać? He said, yes, if you pay the price. A ja powiedziałam, tak, jeśli zapłacisz cenę. He said, yes, if you pay the price. Tak, on powiedział. On powiedział, tak, jeśli zapłacisz cenę. Everything that was done in the Bible is supposed to be done now, if you pay the price. I wszystkie te rzeczy, które opisane są w Biblii, które się działy, będą działy się nadal, jeżeli zapłacimy cenę. So I began ministry, I began evangelizing, and then, as I just said earlier, then I started pastoring, and then one day my turn came for a miracle. I zaczęłam tą służbę, prowadziłam tą służbę, ewangelizowałam, byłam też pastorem i przyszedł dzień, w którym ja sama doświadczyłam cudu. And it was a few years ago, over 15 years ago, but I was just ministering on the Native American reservation. I to był czas około 15 lat temu, kiedy służyłam w takim rezerwacie dla właśnie Indian. And again, the Spirit of Christ was working. One lady was going to commit suicide, and the Lord gave me a word of knowledge for her. And I just said that someone in the back on this side has the spirit of suicide, and you're planning to, give into that spirit. But I have a message from the Lord that today is not the last day, but the first day of the rest of your life. I Duch Święty tam działał, naprawdę działał i zobaczyłam osobę, tam siedziała gdzieś osoba z tyłu i zobaczyłam nad nią ducha samobójstwa. Ta osoba zamierzała popełnić samobójstwo. Ja powiedziałam tak, jest tam ktoś, jest tam osoba, nad którą jest taki duch, która chce popełnić samobójstwo. Chcę Ci powiedzieć, że to nie jest ostatni dzień Twojego życia, tylko pierwszy dzień reszty Twojego życia. So I called her, so she started screaming when I said that. She just started screaming, and then I had them to bring her to me. And after the Lord delivered her, she went into her purse and took a huge bottle of pills out and said that she only came to church to ask God to forgive her because she was going home to kill herself. Kiedy wezwałam ją do przodu i zaczęłam się nad nią modlić, modliłam się o to, żeby została uwolniona od tego ducha. I kiedy ona została uwolniona od tego ducha, to wzięła swoją torebkę i wyciągnęła z tej torebki flakonik, buteleczkę z pigułkami i pokazała ten flakonik wszystkim, tą buteleczkę i powiedziała, że ona przyszła do kościoła po raz ostatni tylko po to, żeby prosić Boga o przebaczenie, że chce to zrobić. Also that night, a young man who everybody knew was the town drunk. I was preaching and he got up and walked down the aisle and said, I have to have that power tonight. I był tam też taki człowiek, który był pijakiem, po prostu całe miasto wiedziało, że on jest pijakiem. Ja zobaczyłam to w duchu, nakazałam mu, żeby podszedł do przodu i on podszedł do przodu i powiedział, ja chcę tej mocy, chcę tą moc, którą Ty masz, chcę jej dostać dzisiaj. He walked down the aisle very, very drunk. I prayed for him, he fell out, he got up, he was very, very sober. Kiedy szedł tym przejściem, to było widać, że jest pijany, że jest bardzo pijany. Podszedł do mnie, pomodliłam się za niego, upadł, a jak wstał, to był całkowicie trzeźwy. A glorious night that night. We finished service on our way home. I was sitting in the back seat and two ladies, my intercessors, were driving and talking. And halfway home we had a car accident. I to był naprawdę wieczór, w którym objawała się Boża moc i chwała.
Kiedy wracałyśmy do domu, ja siedziałam z tyłu na siedzeniu, a z przodu siedziały dwie osoby one modliły się za mnie wstawienniczą modlitwą, prowadziły samochód. Jechałyśmy w pewnym momencie, był wypadek samochodowy. A bull. Mm-hmm. No, a cow. A cow, okay. Yeah, was in the middle of the road, and we would head on with the bull. Na środku drogi był byk i uderzyłybyśmy w tego byka. Did you hit the bull or you were just hit the bull? Tak, zderzyłyśmy się z tym bykiem na drodze. This is the bull, this is the car. Tak to wyglądało dokładnie. And like a guided missile, the bull came after me. I tak jakby to był skierowany we mnie nabój, ten byk wpadł dosłownie na mnie. The impact was so bad, they thought I was out of the car because there was nothing but glass and blood. To uderzenie było tak mocne, tak potężne, że moje siostry myślały, że ja po prostu wyleciałam z samochodu, dlatego że było tyle tam szkła, wszędzie było po prostu szkło i krew. The two in the front, nothing happened to them, but they found me under the bull, and some of the car pieces was on top of me also. I tym moim siostrom, które siedziały z przodu, nic się nie stało, ale one znalazły mnie, ja leżałam pod tym bykiem, ten byk był na mnie i też część samochodu, byłam pokryta częściami samochodu. They pulled me out and they pronounced me dead. Wyciągnęły mnie stamtąd i ogłosiły, powiedziały, że nie żyję, że jestem martwa. I never knew what happened. A ja nie wiedziałam, co się dzieje. Because I had fallen asleep. Ponieważ zasnęłam. And I never knew we were in a car accident. Ja nawet nie wiedziałam, że miałyśmy wypadek. When I thought I was dreaming. Myślałam, że po prostu śpię. I was having an out-of-body experience. I kiedy wydawało mi się, że śpię, miałam takie doświadczenie wyjścia z ciała. And what was happening to me, I was lying prostrate in the middle of the air. I leżałam po prostu na płasko w powietrzu. And all of a sudden I saw something black rolling at me. I zobaczyłam, że coś czarnego w moim kierunku się toczy. And it was like from wall to wall. I to było jakby od ściany do ściany. And I watched it as it came on my legs. I zobaczyłam, jak to się wspina jakby po mojej nodze. And it was black. I to było czarne. And then after it touched my legs, I heard these words. Kiedy to dotknęło mojej nogi, usłyszałam takie słowa. Judy, your time is up. It's time to come home. Judy, twój czas się skończył, już czas, żebyś wróciła do domu. Very, very soft voice. Bardzo delikatny głos. Very warm voice. Taki ciepły. I heard it again. I usłyszałam go jeszcze raz. Come on, Judy, your time is up. Chodź, Judy, twój czas się już skończył. You've done well. Dobrze się spisałaś. I didn't do anything, but I watched that continue to move up my legs, and when it moved on my legs disappeared. I nic nie robiłam, widziałam tylko, jak to coś wspina się po moich nogach i kiedy tak się wspinało, bo już w tym mniej więcej miejscu zobaczyłam, jak moje nogi zniknęły. When it hit about halfway, my spirit went up in the air. I kiedy to coś było w tym miejscu, mój duch został wzniesiony w powietrze. Now I'm looking at half of a body. I teraz patrzę na swoją połowę ciała. And then I hear another voice. I słyszę inny głos. And the next voice says, "No. A drugi głos. Her time is not up." I ten drugi głos powiedział, nie, to jeszcze nie jest na nią czas. And I said, and I'm looking down, saying, "What happened? What's happening? What's happening?" I patrzę w dół i mówię sobie, co się dzieje. Then it got confusing. Takie zamieszanie. Because I thought the first voice was the right voice. Ponieważ myślałam, że ten pierwszy głos to But when I był heard the właściwy głos. second voice, Ale kiedy usłyszałam ten I drugi think, no, głos, that's the right voice. to pomyślałam, nie, to jest ten właściwy głos. And I said, somebody's trying to fool me. Ktoś chyba głupka ze mnie tutaj Somebody's trying robi. to deceive me. Ktoś próbuje mnie oszukać. And I said, what's going on? Co się dzieje? And then I saw my life just come flash over me. I nagle zobaczyłam całe życie przed sobą. I saw me when I was a little girl. Zobaczyłam siebie jako małą I saw dziewczynką, places that I went. miejsca, w których byłam. And then I heard, whatever you have done, you'll never do. Wherever you have not gone, you'll never go. It's too late. It's over.
I usłyszałam taki głos, cokolwiek robiłaś do tej pory, już więcej tego nie zrobisz. Gdziekolwiek byłaś do tej pory, już więcej tam nie będziesz. Koniec, to już koniec, twój koniec. And when the last time the voice said, no, her time is not up, because that was said twice, that dark cloud did a double roll and went back down my legs. And when it went down my legs came back. It went down my body, my legs came back. Kiedy ten głos dwukrotnie, bo to usłyszałam dwukrotnie, że mój czas jeszcze nie nadszedł, kiedy ten głos usłyszałam po raz drugi, to czarne coś zrobiło dwa takie obroty tutaj w tym miejscu, zeszło w dół moich nóg i ja wtedy zobaczyłam, że mam nogi z powrotem. And when it got to the tip of my toe, my spirit went back into my body. I kiedy to coś doszło do czubka moich nóg, mój duch wrócił do mojego ciała. The intercessors told me that after they pronounced me dead, they were crying, saying, "Pastor's gone, pastor's gone." Te moje siostry wstawienniczki mówiły, że w momencie, kiedy one ogłosiły, że jestem martwa, cały czas płakały i mówiły, nasz pastor odszedł. And just as they accepted that I was gone, all of a sudden they said, a voice came out of me and said, "Stop crying, but keep praying because somebody's trying to take me out." I kiedy one się tak modliły, to usłyszałam, one usłyszały, tak, kiedy tak wołały, że nasza pastor odeszła, usłyszały taki głos: przestańcie płakać i zacznijcie się modlić, żeby ona nie odeszła, bo to nie jest jej czas, zacznijcie się modlić. The next thing I knew, I was being rushed into a room at the hospital. They took me to the hospital real quick because somewhere I came back alive. I to kolejną rzeczą, którą pamiętam, to było to, że szybko zabrano mnie do szpitala. To już jest w mojej myśli, w mojej pamięci, ponieważ bo zaczęłam wracać do życia, więc mnie zabrali szybko do szpitala. Okay, what happened to me? When the bull hit me, the first thing it hit was my face. To, co mi się przydarzyło, w momencie, kiedy ten byk mnie uderzył, to pierwsze uderzenie dotyczyło mojej twarzy. So it hit my head, cracked me open from here to here, and everything was open, and that's why they knew that I would not live or I would have brain damage. I to uderzenie spowodowało, że czaszka się po prostu otwarła, tak? I to wszystko było otwarte, dlatego te siostry były przekonane, że ja nie przeżyję i że mam uszkodzenie mózgu po prostu. Everything around here was broken. Everything was mangled. My nose was over here, and when I woke up after being blind for a while, I woke up with my entire face bandaged up except my nose and a little bit of my eyes. Everything was all bandaged up. Wszystko tutaj tak naprawdę miałam połamane. Wszystko, miałam przesunięty nos. Strasznie miałam twarz pokiereszowaną. I kiedy się obudziłam, po jakimś czasie nie widziałam też, tak? Po jakimś czasie zaczęłam dopiero widzieć i cała moja twarz aż dotąd była obandażowana, tylko kawałek nosa i oczy nie były bandażem. My entire face was all cut up and there was no skin left on my face. To my ears even, it just missed my eyes, but my eyelids had glass all in it. I byłam tak pokiereszowana, moja twarz była tak poraniona, że nie miałam skóry po prostu. Zeszła mi cała skóra z twarzy, nie miałam nawet powiek, tutaj miałam tylko gałki oczne, nie miałam powiek. Plastic surgeon told me that I would have to have 3 plastic surgeries. Chirurg plastyczny powiedział mi, że będę musiała przejść 3 operacje plastyczne. He's told me that I would have to get skin from the back of my legs and to do a skin graft to put it on my face.
I że będą musieli przyszczepić skórę z moich nóg na twarz. He promised me that he would do a good job, but it would take probably a year and a half to 2 years before it would all completely heal and be okay. I powiedział, że będzie ze mną wszystko dobrze, ale że całe to uzdrowienie zajmie od 1,5 do 2 lat. Ten proces dopiero wtedy zostanie zakończony. So he sent me back home and I had packs on my face this thick because I had no skin and it's called silicone. They put it on my face for protection. Nie miałam, kiedy wróciłam do domu, nie miałam skóry, tylko położyli właśnie silikon na mojej twarzy i moja twarz po prostu zrobiła się gruba, tak, bo duża warstwa była tego silikonu. Więc... So what's happening to me while all of this is happening? I zaczęłam pytać, dlaczego to wszystko się dzieje, tak? Dlaczego to wszystko mi się przydarza. I was trying to be strong. Chciałam być silna. I knew that I was in an accident. Wiedziałam, że przeżyłam wypadek. And I just was trying to be strong. Próbowałam być silna. And one day I got up out of the bed to move around on my own. I któregoś dnia wstałam z łóżka, żeby spróbować chodzić samodzielnie. Because I knew I had to go to the hospital for the first surgery. Ponieważ wiedziałam, że będę musiała pójść do szpitala na pierwszą operację. And then the devil started talking to me. I wtedy diabeł zaczął do mnie mówić. And he said, "Look at you. You will never do ministry again. Your ministry is over. And you might as well accept it because your face will never be the same again." I zaczął mówić tak, popatrz na siebie, popatrz, już nie będziesz służyć, jak chcesz służyć z taką twarzą, twoja twarz już nigdy nie będzie normalna, zapomnij, nie będziesz już służyć ludziom. I started crying as I was going to the bathroom. And when I went to the bathroom, I held my head up. And I looked in the mirror and I saw my bandaged face and I just could feel the tears running down my face. I poszłam do łazienki. Po raz pierwszy spojrzałam w lustro i zobaczyłam tą swoją obandażowaną twarz, całą bandaża i czułam, jak łzy spływają mi po twarzy. But in a couple of moments something happened on the inside. Ale po kilku chwilach coś działo się, coś zaczęło dziać się tutaj, w moim wnętrzu. And I say it was my destiny talking to me. I poczułam, bo taką miałam myśl, że to moje przeznaczenie do mnie mówi. And I got bold and I looked in the mirror and I said, "Your anointing is not in your face." I nabrałam odwagi, popatrzyłam w lustro jeszcze raz i powiedziałam do siebie tak, twoje namaszczenie nie jest w twojej twarzy. What God said is still coming to pass. To, co Bóg powiedział o tobie, nadal się wydarzy. And then I started agreeing with what I was hearing. I wtedy zaczęłam się zgadzać, przyjmować to, co słyszałam. So I said, yeah. My anointing is not in my face. Tak, przecież moje namaszczenie to nie jest w mojej twarzy. And I'm going to still do what God said I'm going to do. Tak, i nadal będę czynić to, co Bóg mi mówi, że mam czynić. And I'm going to go to the nations. Tak, i będę jeździć do tych narodów i chodzić do nich. And I'm going to do ministry every place. I będę w tej służbie wszędzie. And then I said these words. And then I said, and I don't care what I look like. Amen. I wtedy powiedziałam tak, nie dbam o to, jak wyglądam, wszystko jedno, jak wyglądam. And the fear and the sadness and everything just left. I wiecie co? I ten strach, i ten smutek po prostu odeszły, nagle odeszły. I remember what God said. Ponieważ przypomniałam sobie, co powiedział o mnie Bóg. And I stopped believing the lie. I przestałam wierzyć w kłamstwa. And I just refused to hear it again. I nie chciałam mnie słuchać, tak? Nie chciałam słuchać już tych kłamstw. And with strength I went to the doctor.
I miałam już w sobie tą siłę. I mając tą siłę w sobie, poszłam do lekarza. And I laid on the operating table as he went to take another X-ray. And he said, "You ready?" I said, "I'm ready." I położyłam się już na tym stole, on miał kolejne prześwietlenie mi zrobić, zapytał się, jesteś gotowa? A ja powiedziałam, tak, jestem gotowa. He came back with another doctor. I przyszedł z powrotem z innym lekarzem jeszcze. And he said, "We're looking at your X-rays from today, and we're looking at your X-rays from over almost 2 weeks ago, and something is wrong here." I powiedzieli mi tak, wiesz co, porównaliśmy zdjęcie rentgenowskie sprzed 2 tygodni i te, które zostały dzisiaj zrobione i coś nam się tu nie zgadza, coś jest nie tak z tymi zdjęciami. Said you're supposed to be in stage 1, but you are in stage 3. Powinnaś być teraz na etapie pierwszym uzdrowienia tego jakby, a jesteś na 3. już. So what we were going to do, it's already done. Więc to, co mieliśmy zrobić, ta operacja już została przeprowadzona. So now let me wind it up for you, because this was a miracle that my doctor saw, my plastic surgeon saw, and his whole staff saw. And what they thought they were going to have to do, have 3 plastic surgeries, skin graft, take 2.5 years, 2 years to do. Make a long story short, I went back again, they unwrapped me, and they said, "It's still happening." And they wrapped me back up, and said, "Come back again." Mam nadzieję, że niczego nie zapomnę. Więc kiedy chcę to jeszcze raz Wam przypomnieć, tak? Całą tą sytuację. Lekarze powiedzieli mi po wypadku, że cały proces uzdrowienia będzie trwał 2–2,5 roku, że będę musiała przejść 3 operacje plastyczne, że skóra zostanie pobrana z mojej nogi i przeszczepiona na moją twarz. Tak miało być. I kiedy oni zobaczyli, co się stało, lekarze, cały zespół, który tam pracował, powiedzieli, że to jest cud, a potem odwinęli mnie z tych bandaży, najpierw te zdjęcia zobaczyli, odwinęli mnie z tych bandaży, popatrzyli na mnie i powiedzieli, i potem zawinęli mnie z powrotem. I już wiedzieli, że to jest cud, to było potwierdzenie dla nich, tak, jak mnie zobaczyli, nie mogli w to uwierzyć, to było dla nich potwierdzenie. So after the 4 visits, the doctor said, "We're not going to do nothing. We're just going to let God work for you." I to, co miało się wydarzyć 2,5 roku, wydarzyło się w ciągu tak naprawdę 2 tygodni. I lekarze powiedzieli, my już nic nie zrobimy. Bóg już wykonał pracę, a resztę pracy też wykona Bóg. He told me, "You are growing brand new skin, and it's like baby skin." I lekarze powiedzieli coś takiego, rośnie Ci nowa skóra, tak? I to jest skóra dziecka, malutkiego dziecka. Całkowicie nowa. So long story short, Więc ta długa historia tak bardzo krótko. the 3 surgeries 3 operacje, that I was scheduled to have, które miałam przejść. the skin draft that I was supposed to take, Stąd mieli pobrać mi skórę. instead of the doctors doing it, I zamiast lekarzy, Dr. Jesus did it. Monica, I never had a knife on my face. Wow. It's a miracle. God gave me new skin. My bone structure came back, and the doctor said, "Let me take away this last little scar, just a little bit on your forehead. Let me take that away." I said, "Don't touch my face." Tak naprawdę nóż nie dotknął mojej twarzy. To wszystko zaczęło być uzdrawiane i tylko lekarz zaczął się sam uzdrawiać i tylko lekarz tutaj miał taką, tu z tej strony, taką bliznę i lekarz powiedział, pozwól, że chociaż tą bliznę tutaj usunę, tak? A ja powiedziałam, nie dasz się dotykać mojej twarzy. So you could see the scar here, but I said, no.
is a reminder. Niech zostanie, niech ta piosenka tu zostanie, to jest dla mnie przypomnienie. And I just wear my It was good. Dobrze wygląda. So right before the end, I went back to my bathroom. I zanim ponownie przyszłam do swojej sypialni, zanim bawiłam się w swojej sypialni, And I got in the devil's face. to najpierw stanęłam twarzą w twarz z diabłem. I said, you shouldn't have ever touched me. Już nigdy nie waż się mnie dotykać. Because now I'm coming back better than ever. Bo teraz jestem jeszcze lepsza niż byłam wcześniej. I was bad. Byłam bardzo taka, wiecie, śmiała, miałam odwagę w sobie. And so what the devil meant for bad, God turned it around. I to, co się chciał w diabłu, żeby było złe, Bóg odwrócił na dobro. So if you don't believe in miracles, I'm one. Jeśli nie wierzycie w słowa, ja jestem jeden z nich. My doctor, who was not a believer, and everybody in his office came to my church and gave their life to God. Lekarz, który był człowiekiem niewierzącym, i cała ta załoga, wszyscy ludzie, którzy tam pracowali, przyszli do mojego kościoła i wszyscy oddali życie Jezusowi. It went down in medical history. I dołączyli się tak, do naszej historii. And they have had me to tell my testimony and to show other people in the medical field. I żeby ta historia, moja historia, czyli historia medyczna, tak jakby opis tego, co mi się wydarzyło, tak, został zapisany w szpitalu, to zostało w szpitalu i oni pokazywali to innym pacjentom po to, żeby mogli przeczytać, tak, o tym cudzie, żeby mogli być ubogaceni tym. I went through a lot. Przez wiele rzeczy przeszłam. I had terrible headaches in the beginning. Na początku miałam straszne bóle głowy. I couldn't walk because my equilibrium was not stable. Na początku nie mogłam chodzić, ponieważ miałam zaburzenia stanu równowagi. But after I saw the end and I saw the whole office get saved, I told the Lord, I'll do it again for you. Ale potem, jak zobaczyłam, jak wszyscy ci ludzie w tym szpitalu się nawracają, ci wszyscy pracownicy, powiedziałam Panu, mimo tych cierpień, przez które przechodziłam, powiedziałam Panu, zrobię to dla Ciebie jeszcze raz, jeśli mnie poprosisz. And I meant it. I naprawdę miałam to na myśli. Because I see what came out of that accident. Ponieważ zobaczyłam, jakie dobro wyszło z tego wypadku. It's a testimony that I've taken around the world. I to jest świadectwo, którym dzielę się na całym świecie. To the glory and honor of God. Dla Bożej chwały. Many people receive faith to be miraculously healed, as I was. I wiele osób przyjmuje z wiarą takie uzdrowienie, cudowne uzdrowienie, tak jak ja je przyjęłam. Many women that had given up on God using them in their ministry because of something traumatic that happened in their life, whether it be divorce or relationship or whatever, they got strength and they got hope back. Podczas kiedy dzielę się tym świadectwem, to wiele kobiet, które zrezygnowało ze służby z tego względu, że wydarzyły się trudne rzeczy w ich życiu, to mogła być jakaś choroba, to mógł być rozwód, cokolwiek. One po tym moim świadectwie zaczynają tą służbę ponownie. But the thing that I think happened with me is that when I went through that trial and when I went through all of that, I had a final resolve. I had a final determination. Ale to, co najważniejsze jest w tym wszystkim, to co ja tak to widzę, że wszystkie te rzeczy się wydarzyły, te trudne rzeczy, przez które musiałam przejść po to, żeby wypełniło się moje przeznaczenie. And I said, no matter what I look like, come on ladies, that was me getting over that vanity thing. Yeah. I teraz tak, posłuchajcie, to jest to, co chcę teraz powiedzieć, to jest bardzo ważne, dotyczy naszej próżności, tak, nie oszukujmy się. Powiedziałam tak, bez względu na to, jak wyglądam, to nie ma znaczenia, jak wyglądam. That's big?
You know we care what we look like. Wiecie, że troszczymy się o to, prawda? Jak wyglądamy, to jest dla nas ważne. Honestly, I didn't care. A ja już przestałam się o to troszczyć, to nie jest dla mnie ważne. The call of God on my life was bigger than what I looked like. Ponieważ powołanie, Boże powołanie nade mną było większe niż to, jak wyglądam, ważniejsze. And I told the Lord, no matter what I look like, I'm still going to do what you call me. I powiedziałam Panu, bez względu na to, jak wyglądam, i tak będę czynić Twoje dzieło. And that was the final resolve. I to było rozwiązanie, to było to przeznaczenie, to, co miało się stać. That's what we have to have, ladies. I tak musimy działać. No matter, and if I heard your story, you have big stories also. I to po prostu nie ma żadnego znaczenia. Ja myślę, że gdybym ja usłyszała Waszą historię, myślę, że każda z Was ma swoją historię, którą mogłaby się podzielić. But in spite of everything, you have to come to a final decision that if God said it, God is going to do it. Ale bez względu na wszystko musicie podjąć tą ostateczną decyzję, że jeżeli Bóg powiedział, że coś się wydarzy i że macie działać jak inaczej, to tak się stanie. And then you have to know that some things are going to happen in life and you have nothing to do with it. You can't stop it. I musicie zdawać sobie sprawę z tego, że dzieją się w naszym życiu rzeczy, na które nie mamy żadnego wpływu i których nie jesteśmy w stanie powstrzymać. But as Dr. Williams said, some things you go through, some things he take the problem away, but some things you have to go through for his glory. I tak jak powiedział dr Williams, że czasami jest tak, że kiedy przechodzimy przez różne problemy, możemy się pomodlić i Bóg je od nas zabierze, ale są też takie problemy, przez które musimy po prostu przejść dla Jego chwały. So whatever you have to go through, know that you can go through it with the help of God. Więc przez cokolwiek nie musiałobyście kiedyś przejść, pamiętajcie o tym, że przez każdą taką rzecz przechodzicie z Bożą pomocą. Jeremiah 29 and 11, you know that? Jeremiasza Księga 29:11. God says, I know the plans I have for you. Bóg powiedział, wiem, jakie plany mam wobec was. One version says, I know the thoughts I have of you. I wiem, jakie są moje myśli o was. And their plans to bless you, to prosper you. A Jego plany są takie, żeby nas błogosławić, żebyśmy odnosili sukcesy. And to give you a good end. I żeby wszystko dobrze się w naszym życiu działo, żebyśmy dotarły do dobrego końca. And even though it starts good at the beginning, and when you go, it gets a little rough, it gets bad, but the end will be good. Nawet jeżeli jest tak, może być tak, że początek jest okej, że jest dobrze, potem przechodzimy przez trudności, tak, jest ciężko, ale koniec zawsze będzie dobry. I'm a living witness. Tak? I jesteśmy żyjącym świadectwem, żywym świadectwem. The end is good, people. Tak, żywym świadectwem tego, że dobro będzie na końcu. I'm here today because the end is good. Jestem tutaj, bo to, co będzie na końcu, jest dobre. I'm here today because I did not give up on the word of God over my life. Jestem tutaj, ponieważ nie poddałam się i Słowo Boże jest cały czas nad moim życiem. There's a verse of scriptures that I want to leave with you. I teraz jest werset w Piśmie Świętym, z którym chcę, żebyście go zapamiętały. The first one was Jeremiah 29 and 11. Pierwszy to był Jeremiasz 29:11. Take that personal. Weźcie to do swojego życia osobiście. That God says, I know you. Bóg mówi, znam Cię. I know what you're going through. Wiem, przez co przechodzisz. I know my plan for your life. I znam mój plan dla Twojego życia. Trust me. Zaufaj mi. Hang in. Złap się tego. Because the end is going to be good. Ponieważ koniec będzie dobry. Take that personally. Weźcie to osobiście, przyjmijcie to osobiście. Because your end is going to be good. Ponieważ to, co będzie na końcu, będzie dobre. No matter how it feels now. Bez względu na to, jak czujesz się teraz. No matter how dark it looks now. Bez względu na to, w jakiej ciemności teraz przebywasz. No matter how hopeless it may look now. Bez względu na to, jak beznadziejne może to wydawać się teraz.
your end is going to be good. Koniec będzie dobry. And it's going to be good for you. I on będzie dobry dla Ciebie. And it's going to be good for him. I dla Niego też. Because he'll get the glory out of it. Bo On sobie wyciągnie chwałę z tego. Amen. The second scripture I want you to take home with you is Proverbs. Księga Przysług to jest drugi fragment, który chcę się z Wami podzielić, żebyście zapamiętały. 31 and 18. 18. Proverbs 31 and 18. And many of you know that this is the chapter about the virtuous woman. Who can find a virtuous woman? I wiecie, że to jest ten rozdział o dzielnej kobiecie, tak? Kto znajdzie, gdzie można znaleźć dzielną kobietę? And so I want you to see yourself in this verse of scripture that I'm going to talk to you about. I teraz chciałabym, żebyście zobaczyły siebie właśnie w tym fragmencie, o którym będę mówić. And so the 18th verse, if you have the King James Version, the 18th verse says this in the King James Version. W wersji Biblii świętego Jakuba, króla Jakuba jest napisane tak w 18 rozdziale, w 18 wersecie. Wyczuwa pożytek ze swojej pracy, jej lampa także w nocy nie gaśnie. And she perceives Ona wyczuwa that her merchandise pożytek ze swojej pracy. is good. I ona wyczuwa, że to jest dobre. So the proverb woman have a certain understanding, mentality and attitude. Więc ona miała pewne zrozumienie, sposób myślenia i sposób postępowania. The Bible says she's a very blessed woman. Who can find a woman that her value is worth more than rubies and any fine precious metal? Słowo Boże mówi, że to jest bardzo wartościowa kobieta. Kto jest w stanie znaleźć inną kobietę taką, której wartość jest przewyższa rubiny. So the attributes of this proverb woman is this. It's really all contained in this 18th verse. Więc tak naprawdę wszystkie te cechy, które są przedstawione, cechy dzielnej kobiety, które przedstawione są w tym całym rozdziale, jakby to sedno jest właśnie w tym 18 wersecie. And as women, you're going to understand exactly what I'm saying. Jako kobiety jestem pewna, że zrozumiecie dokładnie to, co mam na myśli. It says she perceives. Ona postrzega, She ona knows dostrzega, something. ona wyczuwa, ona coś wie. She's not wondering about it. She's not questioning it. She knows something. Ona się nie zastanawia nad tym, ona nie wątpi w to, nie ma żadnych wątpliwości do tego. Ona to wyczuwa, ona to wie. Her attitude is this. Jej patrzenie na to jest takie. Watch me, ladies. Uważajcie, patrzcie na mnie teraz. All eyes on me. Wszystkie oczy na mnie zwrócone. Everybody. Wszyscy. Everybody looking at me. No patrzcie tutaj, tak? She perceives Ona wyczuwa, that her merchandise is good. że jest pożytek, że to jest dobre, co robi. It's not what you think about her. No to nie ma znaczenia, co ty o niej myślisz. She's not thinking about what you're saying about her. Ona w ogóle nie dba o to, co mówisz o niej. I know something for myself. Ja to po prostu wiem. That in spite of what you say or think about me, Że bez względu na to, co mówisz albo co myślisz o mnie, talk to the hand, możesz zagadać do ręki. because I know something different. Ponieważ ja wiem coś zupełnie innego na swój temat. And I'm not going on your opinion about me. I nie mam zamiaru polegać na twojej opinii na swój temat. And if you don't like me, I like me. A nawet jeśli ty mnie nie lubisz, to ja i tak siebie lubię. And about right now, I'm feeling pretty good about myself. I w tej chwili całkiem nieźle się czuję ze sobą. Right? So here is the attitude. Here is what caused this woman to be so strong. Number one, ladies, please get this. She refused to compare herself with another woman. That's right. I teraz co sprawia, że jej sposób myślenia jest właśnie taki. Teraz rzecz najważniejsza, pierwsza, ona nie porównuje się z innymi. She refuses to
She refuses to size herself up with the next person. Ona nie patrzy, czy jest lepsza, czy gorsza, nie próbuje być taka jak inna osoba. She refuses to have low self-esteem of herself. I nie chce też źle o sobie myśleć. She refuses to listen to the lies of the devil. I nie słucha kłamstw diabła na swój temat. Because that is what he will do. Lie, 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 lie. Like he tried to do with me. Bo właśnie to diabeł robi z nami. On cały czas kłamie i kłamie i kłamie. Tak jak mnie okłamywał. To everybody. On wszystkich okłamuje. Some people he says, you're too short. You're too soft-spoken. Okay. Niektórzy ludzie mogą, diabeł tak powie, tak, ale do mnie, ale ludzie tak mogą mi powiedzieć też, tak? No, jesteś trochę za niska. And then the next person he says, you're too loud. A to kolejna osoba może powiedzieć, jesteś za głośna. Nobody likes a loud woman. Nic nie lubi takich głośnych kobiet. You're too tall. Jesteś za wysoka. You're too big. Jesteś za duża. You're too small. You're too little. Jesteś za mała. You're too educated. Jesteś zbyt wykształcona. Nobody wants to hear you. You think you know it all. Nikt nie chce słuchać, że ty wszystko o wszystkim wiesz. You didn't even finish school. You don't have enough education. A ty nawet szkoły nie skończyłaś. Co to w ogóle za wykształcenie? You're white. A ty jesteś biała. You're black. Oh, come on. A ty jesteś czarna. So everything. Your hair is too short. They don't like short hair anymore. You need to have long hair. Masz te krótkie włosy. Już mi się nie podobają te krótkie włosy. Powinieneś mieć długie włosy. Well, thank you. I'll go buy some long hair. Kupię sobie po prostu takie długie włosy. Something. The enemy will tell all of us something to keep us away from the truth of who we are. I diabeł będzie cały czas robił wróg wszystko, żeby zatrzymać tą prawdę, która jest on. So what makes her strong was her inner self. Więc tak naprawdę, jeżeli chcemy być silne, musi ta siła być tutaj. Not her outer self. To nie jest to, co z zewnątrz Not what pochodzi. people said about her. To nie to, ta kobieta, tak? Ona miała siłę stąd, nie z tego, co inni o niej mówili, tak? So she refused to compare herself. Więc nie chciała porównywać się z She said, innymi. I may be 20 pounds overweight, but I still look good. Może powiedziała tak, no mam nadwagę, dużą nadwagę, ale i tak dobrze wyglądam. Somebody will like this junk in the trunk. No nie będę mogła tak powtórzyć, ale mniej więcej tak. Komuś się spodoba ta szafa z tyłu. That's the attitude. To jest sposób myślenia. Somebody's gonna like me. Niektórzy mogą mnie nie lubić. Nie podoba mi się nic. Some men doesn't like skinny women. A niektórzy mężczyźni nie lubią, nie podoba mi się, bo nie lubią takich They want kobiet. some meat on the bones. Chcą, żeby trochę mięska było na kościach. Yeah. So the proper woman is happy with who she is. I ta kobieta z przypowieści jest szczęśliwa z tego, że jest taka, jaka jest. And she refuses to compare herself. I nie porównuje się z Number innymi. 2, she Druga rzecz. refuses to compete with another woman. Druga rzecz też jest ważna. Nie próbuje konkurować, współzawodniczyć z innymi kobietami. We were all uniquely made by God. Ponieważ każda z nas została w wyjątkowy sposób stworzona przez Boga. Everybody should not look like me. And actually everybody should not look like her. Nie wszyscy powinni wyglądać tak jak ja, albo tak jak Judy, albo tak jak ja. Some people are outgoing, some people are not shy. Niektórzy są tacy bardzo towarzyscy, niektórzy są nieśmiali. But my point is today, women, beautiful women of God. Ale to, co chcę Wam powiedzieć, jesteśmy piękne w oczach Boża. Jesteśmy pięknymi kobietami w Bożych oczach. See yourself as God sees you. Patrzmy na siebie tak, jak patrzy na nas Bóg. Know that if your hair is long, short, black or white, skinny or big, your merchandise is good. Bez względu na to, czy nasze włosy są długie, krótkie, czarne, jasne, to, co robimy, przynosi pożytek i to jest dobre.
You have worth. Mamy wartość, jesteśmy wartościowe. And nobody can take it away from I you. nikt nie może nam tego odebrać. Somebody give me a piece of money. Just take it. One coin. No, paper. Okay. How much is this? Ile to jest? Is it good? Czy to jest dobry pieniądz? Is it still good? A ten dobry pieniądz w dalszym ciągu, czy to jest właściwy, czy kupicie coś za to? It's still worth the same? Tak, jest warty swojej ceny? But it's messed up. Aha, ale został zniszczony, tak? It's crumbled. Tak, jest pogięty. But is it still worth 20? Ale nadal jest warty 20 zł. Wrinkled, but it's still worth 20? Nadal jest pomaszczony, pogięty, ale nadal to jest 20 zł. Anybody ever been stepped on? Nawet jak się na nim stanie, tak? W ten sposób, jak go Just treat it like you're nobody. Aha. Jeżeli w ten sposób, tak, ktoś was, powiedzmy, potraktował, tak jakbyście były nikim, tak jak ten pieniądz ja teraz mówię. Trying to take away your worth and your value. Jeżeli chciałby próbować zabrać waszą wartość. Telling you that you're not going to make it, nobody loves you. Mówiąc, że wam się nie uda, że nikt was nie kocha. Crushed. Pomaszczony, zgięty, poniszczony. Stepped on. Tak? Zdeptany. Maybe a little torn. Może nawet podarty troszeczkę. Is it still worth $20? Nadal warte jest 20 zł. 20. No matter what you go through in life. Bez względu na to, przez co przejdziemy w życiu. Your tears, your fears, your trials, your tribulations. Nasze łzy, nasz strach, nasze próby, nasze trudne problemy, przez które przechodzimy. Battered by life. Zniszczone życiem. Battered by people. Przez ludzi, którzy na nas działają. Nobody validating you. Aha. Nikt nas nie ceni, tak? Nie mówi o tej naszej wartości. But you're still worth who God says you were. Ale nadal jesteśmy warte, ponieważ Bóg mówi, że dla Niego jesteśmy wartościowe. And when these things happen in all of our lives. I kiedy takie rzeczy będą się działy w życiu każdej z nas. Women of God. Boże kobiety. Honor yourself. Szanujcie same siebie. Because God honors you. Ponieważ Bóg was szanuje. Value yourself. Czujcie, że macie wartość. Because God values you. Ponieważ dla Boga jesteście The wartościowe. woman with the issue of blood. A jesteście kobietami, które zostały krwią zdobyte. That had that. The woman with the issue of blood that was bleeding for 12 years. Ta kobieta, tak powiedział Pismo Święte, ten fragment, kiedy ta kobieta miała krwotok. In the Bible. W Piśmie She Świętym. was sick for 12 years. Przez 12 lat cierpiała na ten She was krwotok. bleeding and could not stop bleeding. Cały czas krwawiła i nie można było tego powstrzymać. And the Bible said one day I Biblia mówi tak, she pewnego dnia heard that Jesus was passing by. usłyszała, że Jezus przechodzi obok. Jesus the healer. A Jezus, który uzdrawia. And the Bible says it like this. I Biblia mówi tak. When the people were trying to tell her to get away. Kiedy ludzie próbowali jakby kazali zejść z drogi, tak odsunąć się. The Bible says, and she said within herself. I Biblia mówi, że ona wtedy do siebie powiedziała sama. If I can just touch the hem of his garment. Gdybym tylko mogła dotknąć skraju jego szaty. I'm gonna be alright. Na pewno zostanę uzdrowiona. Everybody else was saying no, get away, no. A wszyscy inni mówili, nie, dobra, zejdź z drogi, odejdź. But she said something. Ale ona powiedziała And coś. she said it to herself. I powiedziała to do siebie. Ladies, you got to say something to your own self. Musicie coś powiedzieć same sobie. You got to say, I'm wonderful. Musicie powiedzieć sobie, I'm jestem beautiful, wspaniała, yes. jestem piękna, I love me. kocham siebie, God loves me. Bóg mnie kocha And that's all that matters. i tylko to się And liczy. I'm going to make it. I uda mi się, Because God's going to give me strength. ponieważ Bóg dał mi siłę. And where I am broken,
I kiedy będę złamana, He's gonna pick me up and heal On me. mnie podniesie i uzdrowi. And when things are not going right, I kiedy nie wszystko będzie szło tak jak chcę, He's gonna fix it. On to naprawi. He's gonna fix it. On to naprawi. And this is the confidence that you have in your Father. I taką mamy ufność w Ojcu. I say to you women, be not weary in your well-doing. Nie bądźcie zmęczone tym, że robicie dobre rzeczy. While you're doing well, Kiedy dobre rzeczy robicie, while you're hanging on, a kiedy trzymacie się tego, kiedy robicie różne keep dzieła, hanging on. to nadal to czyńcie. Because the Bible says in due season, A ponieważ Biblia mówi, at the right we time, właściwym czasie you're gonna reap if you don't give up. zbierzecie żniwo, jeżeli się nie poddacie. Amen. Amen. Here's a word of encouragement for you ladies. To jest dla was słowo zachęty. If He did it for me, if He did it for me, Gdybyście robili dla mnie, He'll do it for you. jeżeli możecie robić, dawać mi te słowa zachęty, możecie te słowa zachęty też wypowiadać na co wam And there are so many more stories or my life experiences. That's what got me to write this book. And it's called intentional transformation. I tutaj to co Judy przed chwilką powiedziała, jeżeli Bóg zrobił to dla mnie, zrobi też to dla was. Napisałam książkę i ta książka to jest Intentional Transformation, czyli celowa przemiana. Just this year, just 3 months I put this book out, but it is about my life and even the testimony of the accident is in there. But the book challenges you to see if you really want what you say you want. Ta książka zawiera moje świadectwo, ona jest całkiem świeżutka, zawiera też moje świadectwo, ale przede wszystkim mówię o tym, że jeżeli będziecie szły za tym, co powinniście zrobić, to zrobicie to. And the only way you can have transformation or change, you have to be intentional. Jeżeli chcecie, żeby przyszła przemiana do waszego życia, to musicie być nakierowane na cel. Not good intentions. Nie mieć jakichś zamiarów. Everybody has good intentions. Każdy ma dobre jakieś zamiary, tak? Good intentions leave the door open. Dobre zamiary, wiecie jak to mówią. Being intentional locks the door and throw away the key. Ale dobrymi zamiarami, tak mówimy w Polsce, tak? Piekło jest wybrukowane, tak? Natomiast dążenie do celu powoduje, że te bramy zostają zamknięte na klucz, te złe bramy zostają zamknięte na klucz i ten klucz zostaje wyrzucony. I celebrate you today because you were intentional about being here at the conference. Mówię o tym, cieszę się wami dzisiaj, ponieważ wy podjęłyście decyzję i jesteście tutaj w pewnym celu, tak? Bo taki jest dla was cel, że jesteście tu na tej konferencji. And others may have had good intentions. Other women? Tak, inne kobiety, których tutaj nie ma, a mogą mieć jakieś właściwe zamiary, dobre zamiary. They thought about coming. Tak, myślały o tym, że może They przyjechać. wanted to come. Chciały przyjechać. They said it's a good idea. Pomyślały sobie, dobry pomysł. They said, I need to be there. Ale I need to be there. ale nie powiedziały sobie, muszę tu być. They had good intentions. Miały dobre zamiary. But you were intentional. Ale wy nakierowałyście się i wy przyszłyście do tego celu, tak? Zdobyłyście ten cel. You said, Wy powiedziałyście tak. no matter what, Bez względu na wszystko, I'm going to the conference. ja na pewno będę na konferencji. You said, no matter what, Powiedziałyście bez względu na wszystko. I need to be there, Muszę tu być. and I'm going to get there. Będę tutaj. I don't know how. Nie wiem jak. I don't know where I'm going to get the money from. Nie wiem skąd wezmę pieniądze. But I'm going. Ale jadę. That's what this is about. I właśnie o tym jest ta książka. You have to be that intentional to see your change. Musicie stawiać sobie cel, dążyć do tego celu i wtedy zobaczycie przemianę. You probably can read it in 3 hours. It's a very easy
book to read. Prawdopodobnie w ciągu 3 godzin uda Wam się tę książkę przeczytać. Ona jest bardzo prosta. I intentionally made it like that. Specjalnie ją tak napisałam w taki sposób. It's very practical, Jest bardzo praktyczna, but it's very profound. ale ma ogromny wpływ. You will tell everybody about this book. I z pewnością wszystkim o niej opowiecie. Jestem przekonana. It will encourage you and you're just like Ona będzie Ona będzie dla Was zachętą, no i tak właśnie będziecie zachować. I celebrate you as intentional women today. I teraz ogłaszam na Wami, cieszę się z tego, że jesteście kobietami celu. And you will walk in your destiny. I będziecie chodzić w swoim przeznaczeniu. And you will walk out your life purpose. I będziecie szukać Bożego celu dla Waszego życia. And something is going to change for many of you even after today. I wiele rzeczy zmieni się, coś zmieni się dla wielu z Was już po dzisiejszym dniu. God's going to reverse some things in your life. To będzie coś wyjątkowego w He's Waszym going życiu. to change some things in your life today. Coś zmieni się w Twoim życiu dzisiaj. The light is going to come. Przyjdzie światło. Darkness is going to leave. Odejdzie ciemność. Things that have hindered you before will no longer hinder you. Rzeczy, które Wam uniemożliwiały pójście do przodu, już nie będą Wam przeszkadzać. Doors that were closed will now open in Jesus' name. Drzwi, które były zamknięte, zostaną teraz otwarte w imieniu Jezusa. Confidence will be your help. A pewność siebie i zaufanie do Niego będzie Waszą pomocą. Courage Odwaga will become more a part of your DNA. stanie się częścią Waszego DNA. Your faith will move to a new place after today. A Wasza wiara wzniesie się na nowy poziom w dzisiejszym dniu. Look at the person next to you and say, I can do it. Popatrzcie na osobę obok siebie i powiedzcie, zrobię to, jestem w stanie to zrobić. I can do it. Potrafię to zrobić. I am going to do it. Jestem taka. Because now you're going to be intentional. Ponieważ teraz będziecie kobietami celu. You're going to plan it. Będziecie zakorzenione. You're not going to have the attitude of, maybe I will. You're going to say, oh no, yes I will. Już nie będzie takiej postawy, może pojadę, może nie pojadę. Nie, będzie tak, pojadę. That changes today. To się zmieni dzisiaj. Your future is bright. Wasza przyszłość jest jasna, świeci jasno. And what's coming To, co przyjdzie, is better than what was. będzie lepsze niż to, co było wcześniej. Amen.